Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować tatar z łososia. Będzie to tatar nadzwyczajny, ponieważ podamy go z musztardą z ananasa oraz z oliwą kolendrową. Zapraszam. Do przygotowania mojego dania będę potrzebowała dwa rodzaje łososia. Pierwszy łosoś jest to zwykły łosoś surowy, drugi łosoś jest to łosoś wędzony na zimno. Papryczka chili, cukier brązowy, szalotki, świeży ogórek, limonka, sos sojowy. Tutaj mam przygotowane do dekoracji, co prawda, kiełki rzodkiewki, czerwona pasta curry, sól oraz ziarna białego sezamu. W pierwszej kolejności zaczynamy od przygotowania oliwy kolendrowej. Do garnka wlewamy olej rzepakowy. Oliwę doprowadzamy do temperatury maksymalnie 50-52 stopni. W tym czasie, jak oliwa nam się podgrzewa, możemy przygotować blender. Do blendera wrzucam świeżą kolendrę. Im więcej kolendry wrzucimy, tym nasza oliwa będzie bardziej aromatyczna i będzie miała mocno zielony kolor. Ok, myślę, że tyle kolendry wystarczy. Oliwa powinna mieć temperaturę 52 stopnie. Oliwę wlewamy do blendera, całość doprawiamy szczyptą soli i teraz całość blenderujemy. Super. Następnie naszą oliwę będziemy musieli przecedzić. Naszą oliwę będziemy przecedzać przez, ja mam przygotowaną taką ściereczkę, może być to również gaza. Układamy ją na sitko i na gazę wylewamy otrzymaną oliwę. I oliwę w takiej formie odkładamy. Następnie przygotujemy musztardę z ananasa. Potrzebujemy jednego świeżego ananasa. Ananasa kroimy w grubą kostkę. Naszego ananasa będziemy podgrzewać na patelni, więc wiadomo, im większa kostka, tym nasz ananas będzie rozgotowywał się dłużej. Tak pokrojonego ananasa przerzucamy do garnka i wszystko razem smażymy na małym ogniu. W tym czasie, jak czekamy, jak ananas zacznie nam się smażyć, weźmiemy się za krojenie łososia. Jeżeli chodzi o sposób krojenia tatara, uważam, że jest to kwestia indywidualna. Jeżeli lubicie większe kawałki, krojcie grubszą kostkę. Ja osobiście uważam, że kostka w tatarze powinna być nieco grubsza. Ja lubię, jak jest kawałek na ząb. Łososia mam pokrojonego, czas spojrzeć, jak się ma nasz ananas. Ananas zaczął mi się podsmażać, to czas, aby podsypać go brązowym cukrem. Ilość cukru zależy od dojrzałości ananasa. Im bardziej dojrzały ananas, tym jest słodszy. Więc ja daję tutaj około 1-2 łyżek brązowego cukru. Już teraz czuć przecudowny aromat połączenia ananasa z kolendrą i z brązowym cukrem. Jeżeli jesteście fanami kolendry, to mam nadzieję, że ten dodatek do mojego tataru będzie sekretnym składnikiem. Teraz do mojego ananasa dodam sos sojowy oraz czerwoną pastę curry. Czekamy, jak wszystko nam się podgotuje i na koniec dodam jeszcze odrobinę soku z limonki. Tak pościekanego łososia przerzucamy do miski. I dodamy pokrojonego również w kostkę świeżego zielonego ogórka. Ogórka, tak samo jak łososia, będziemy kroić w kostkę. I wszystko razem ze sobą mieszamy. Już czas zobaczyć, jak się ma nasz ananas. Ananas jest już miękki. Dodajemy do niego sok z jednej limonki. I naszego ananasa miksujemy na gładką masę. Tak przygotowana masa ląduje jeszcze na kilka minut na gaz. Ale to jest dobre.
Jest idealnie zachowana równowaga pomiędzy słonością a słodkością. Połączenie sosu sojowego z ananasem i kolendrą jest po prostu obłędne, jest nieziemskie. Pycha. Następny składnik, który dodamy do naszego tatara, jest papryczka chili. To też zależy w kwestii upodobań. Jeżeli lubisz ostre, dodaj więcej. Jeżeli nie lubisz, nie musisz dodawać. Pamiętajcie, że w chili najostrzejsze są pestki. I moja pokrojona papryczka ląduje w tatarze. Wszystko razem ze sobą mieszamy. Szalotkę kroimy bardzo drobno. Ważne jest, aby w tym tatarze używać szalotki, a nie zwykłej białej cebuli, ponieważ szalotka ma delikatniejszy posmak, a cebula ma być takim delikatnym wybiciem w naszym tatarze. I cebula ląduje do tatara. Wszystko razem mieszamy. Naszego tatara delikatnie doprawimy, ponieważ później będziemy dodawać do niego musztardę z ananasa, która już sama w sobie jest aromatyczna i mocno doprawiona. Więc na teraz dodajemy odrobinę sosu sojowego, około łyżeczka i odrobinę czerwonej pasty curry, pół łyżeczki. Nasz tatar jest już niemalże gotowy. Wrócimy do ananasa. Ananas ma idealną już konsystencję. Teraz ważne, aby odstawić go na, myślę, spokojnie pół godziny, godzinę do ostygnięcia, ponieważ jak wrzucimy tak gorącego ananasa do naszego tatara, to mięso nam się zetnie, a nie o to nam chodzi. Zarówno tatar, jak i ananas potrzebują odpocząć, więc mój tatar ląduje na pół godziny, godzinę do lodówki. W tym czasie możemy przyprażyć sezam na patelni. Pamiętajcie, aby ziarna sezamu smażyć na niskim ogniu, ponieważ bardzo łatwo, bardzo szybko można je spalić. Moja musztarda z ananasa zdążyła się już wystudzić, więc czas wyciągnąć również tatara. Przedostatnim elementem, który będziemy dodawać do tatara, są wcześniej przyprażone ziarna sezamu. Im później je dodamy, tym one w tatarze będą chrupać, będą chrupkie. Im dłużej będziemy czekać, tym te ziarna nasączą się płynami i będą rozmiękczone, a to nie o to nam chodzi. I sekretny składnik, nad którym pracujemy cały odcinek, pewnie się nie domyślicie, ale jest to musztarda z ananasa, którą... A tak na poważnie, dodajemy około 2-3 łyżek. Generalnie dodawajcie stopniowo. Dodajcie odrobinę, spróbujcie, jeżeli będziecie czuli niedosyt, dodajcie więcej. Pamiętajcie, żeby tatara mieszać delikatnie, żeby nie zrobić z niego papki. I próbujemy. Pyszne. Generalnie w tym tatarze moim założeniem było to, aby smaki się bilansowały, żeby żaden z produktów, których dzisiaj użyliśmy, nie wybijał się ponad pozostałe. Powinno być delikatnie słodkie, delikatnie ostre, chrupiące i takie jest. Więc co? Zostało nam wyłożenie dania na talerz. Będę używała ringu. Ring układam centralnie na środku talerza. Jedną łyżkę kładziemy na spód. Całość ugniatam. Na taki uformowany spód wykładam świeżego ogórka. Skupiam się na tym, aby ogórek był głównie na brzegach niż na środku, bo wtedy będzie różnica w warstwach. Całość dogniatamy. Jeżeli macie czas, dobrze jest w takiej formie włożyć talerz na chwilę do lodówki, wtedy tatar się ściągnie i wykładając go, wyciągając ring, wtedy będziemy mieć większą pewność, że forma zostanie zachowana.
Ok. Tak prezentuje się mój tatar. I teraz czas na pozostałe dodatki. Wcześniej przygotowaną oliwę kolendrową przelałam do dozownika. Teraz będzie mi zdecydowanie łatwiej dekorować talerz. Do dekoracji użyję dzisiaj szczawiku krwistego oraz kiełek rzodkiewki. Moim niezbędnikiem w kuchni jest penseta, która zdecydowanie ułatwia mi dekorację. I w takiej formie prezentuje się mój tatar. Jeżeli podobał Wam się ten odcinek, dajcie proszę łapki w górę, a w komentarzach napiszcie, z czego jeszcze można zrobić tatara, nie licząc oczywiście mięsa oraz ryby. Trzymajcie się, pa! Od jutra codziennie rano wstaję i mówię, żeby do lustra dajcie łapki w górę!